Dzięki tej automatyzacji zaoszczędzisz mnóstwo czasu, a Twoje dokumenty księgowe będą automatycznie wysyłane na dysk w chmurze, do którego może mieć dostęp na przykład Twoja księgowa, która później odpowiednio się nimi zaopiekuje. Make to jest taka platforma, która umożliwia tworzenie w stosunkowo prosty sposób różnych automatyzacji, na przykład szukanie czegoś w Google, zapisywanie później tego do arkuszy Google, a potem wysyłanie tego na przykład na maila. Taki przykład, tak. Czy to, czym dzisiaj się właśnie zajmiemy, czyli pobieranie wiadomości z konta pocztowego, a następnie na przykład odpowiednie ich klasyfikowanie, pobieranie załączników i wysyłanie ich do odpowiedniego miejsca w chmurze. Ok, możliwości Make są naprawdę bardzo duże, jednak mogą być one później też bardziej zaawansowane, jeżeli chodzi o ich wdrażanie. Ja w tym wideo chcę Ci pokazać właśnie, jak zrobić taką automatyzację z fakturami. Dobra. Nie przedłużając, skakujmy od razu na pokład. Jeżeli nie masz konta, możesz tutaj założyć. Konto na Make możesz założyć za darmo. Ma ono później jakieś limity, ale myślę, że tym bardziej w przypadku faktur w zupełności Ci ono wystarczy całkowicie darmowe konto, więc je tutaj załóż lub się zaloguj, jeśli masz już je założone. Ja się loguję i jesteśmy od razu już w panelu Make. Teraz co możemy zrobić? Teraz możemy skorzystać tutaj, w skrócie mówiąc, z templatek, czyli gotowych scenariuszy, można było tak powiedzieć. I możemy sobie tutaj przejrzeć, jakie są dostępne. Właśnie możesz zobaczyć, jakie są tutaj inne możliwości. Czy na przykład widzisz na przykład zbieranie czegoś z Facebooka i zapisywanie jej do arkuszy Google. Możemy tu robić dużo więcej innych możliwości. To już są gotowe scenariusze, my nie musimy z nich korzystać, możemy tworzyć także własne scenariusze. Dlatego właśnie od razu dzisiaj stwórzmy swój scenariusz. Ja Ci tylko chciałem pokazać, że naprawdę możliwości takiej automatyzacji jest naprawdę wiele. Klikamy tutaj właśnie w zakładkę scenariusze i tworzymy nowy scenariusz, klikając w ten duży przycisk tutaj w prawym górnym narożniku. Tworzymy nowy scenariusz. Pokaże nam się wtedy taka tutaj czysta karta, można by powiedzieć, i mamy tutaj taką długą listę narzędzi, z których możemy korzystać. Tak widzicie, jest to m.in. ChatGPT, mamy tutaj Microsofty, różnego rodzaju OneDrive'y, WooCommerce nawet jest, widzę tutaj od WordPressa, czyli sklep internetowy, jeżeli prowadzisz, też możesz zintegrować w bardzo prosty sposób. I wiele innych. My tutaj podłączymy swoje konto pocztowe. Jeśli masz konto pocztowe na przykład na Gmailu, no to poszukaj tutaj odpowiedniego modułu Gmail, tak? Zobacz. I mamy tutaj Gmail. Jeśli masz jakieś inne konto pocztowe, to wyszukaj tego innego konta pocztowego. Ja w tym wideo pokażę Ci, jak się połączyć z kontem pocztowym, które no nie jest właśnie takim popularnym miejscem jak Gmail czy coś innego, czyli właśnie jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz swoją domenę, swoją stronę, hostujesz u siebie pocztę, czy tak jak na przykład ja mam jangulczyński.pl stronę, tak, i mail do mnie jest kontakt@jangulczyński.pl, no to nie jest to w Gmailu czy w innym miejscu, dlatego podłączymy tutaj inne rozwiązanie, żeby wyszukać tego tak właśnie, jak ja teraz tutaj szukałem. Wystarczy, zaczniesz wpisywać po prostu na ekranie, to od razu zacznie się wyszukiwać z tej tutaj rozwijanej listy, nie musisz tego tutaj wszystkiego scrollować. Więc wpisujemy sobie tutaj e-mail. I mamy tutaj pod e-mailem od razu kilka możliwości do wyboru. My wybieramy sobie tutaj Watch e-mail. Możemy w ten sposób właśnie oglądać nasze e-maile, tak to nazwijmy. Watch emails. Od razu teraz wyskakuje nam kilka możliwości tutaj, co możemy dalej zrobić, dalszy proces konfiguracji. Tak widzisz, u mnie już jest tutaj dostępne konto, bo już sobie je tutaj założyłem i podpiąłem. Mam faktury@jangulczyński.pl. To jest mail założony tylko i wyłącznie tutaj pod testy, pod to wideo. Normalnie to inaczej załatwiam. I teraz w sumie też wskazówka dla Ciebie, co możesz zrobić. Możesz właśnie mieć takiego maila, na którego klienci będą tylko i wyłącznie wysyłali tutaj faktury, tak? Czyli faktury@twojafirma.pl na przykład, tak? I wtedy takie sortowanie będzie jeszcze prostsze, no bo w zasadzie wszystkie załączniki, które będą przesyłane do Ciebie, tak, no to będą leciały od razu na Twoim miejscu, na dysku Google, czy gdzie indziej tam będziesz chciał, w chmurze. Jeśli jednak nie masz specjalnego maila z, powiedzmy, faktura Twoja strona, tak, to później możemy ustawić również filtry, więc tym się też nie przejmuj. Może być to biuro kontakt czy nie, jan@kowalski.pl. Aby połączyć konto, też Ci muszę oczywiście pokazać, tutaj klikamy Add. I teraz co należy tutaj zrobić? Musimy tutaj wybrać rodzaj konta, czyli musimy wybrać to, co wcześniej powiedziałem, na przykład, czyli możemy korzystać z Google'a, możemy korzystać tutaj z Microsoftu, to są takie najpopularniejsze, ale do tego można było użyć po prostu innego połączenia. Jeśli nie mamy tego Google, czyli tak jak założyłem, wybieramy sobie tutaj wybierz inny, no i co dalej? Tutaj wybieramy dostawcę e-maila, mamy tutaj właśnie Hotmaila, Outlook i inne tego typu rzeczy. My wybieramy sobie tutaj znowu inny.
I co dalej? Dalej musimy podać swój serwer IMAP. Jeśli nie wiesz, jaki masz, to zapytaj swojego dostawcy hostingowego lub wejdź w ustawienia twojego hostingu. Tam na pewno gdzieś będą informacje właśnie na temat, jak skonfigurować program pocztowy i to będą właśnie te dane. Tak, czyli może to być na przykład, często tak zazwyczaj jest, to jest taka częsta praktyka, mail.twojastrona.pl, czyli w moim przypadku mogłoby to być na przykład mail.jangulczynski.pl. I to by był serwer. Oczywiście to zweryfikuj, nie strzelaj w ciemno, lepiej to sprawdź. Dalej mamy port. Tutaj port domyślnie może być to 993, może być też jakiś inny, więc to też zweryfikuj, sprawdź, jaki port jest podany. On też będzie podany zazwyczaj w tym samym miejscu, co adres tutaj hosta. Dalej, czy chcemy używać połączenia szyfrowanego? Tak. To wszystko może się domyślić tak, jak jest. I dalej mamy username. Tutaj możemy właśnie podać nazwę swojego użytkownika, czyli właśnie na przykład może być to faktury twojastrona.pl, faktury @jangulczynski.pl czy biuro @twojastrona. No generalnie podasz swój tutaj adres e-mail. Dalej oczywiście hasło, jest takie jakie jest. I to wszystko. Po wpisaniu tych wszystkich danych robimy sobie tutaj na dole zapisz. Jeżeli wszystko przeszło pomyślnie, no to wtedy będziesz mieć dodane konto. Jeżeli jest jakiś błąd, to zweryfikuj, co to jest za błąd. Podejrzewam, że często może być to właśnie błąd na przykład z portem, bo tak widzisz, on się tutaj zmienił po przeklikaniu i może wtedy powstać jakiś błąd, więc zweryfikuj, czy na pewno wszystko się zgadza. Kliknij tutaj zapisz i konto powinno się wtedy tutaj pojawić na tej liście. Jeżeli będziesz mieć więcej kont, to możesz je w łatwy sposób później tutaj przełączać. Jak widzisz, u mnie są tutaj dostępne faktury, czy jakieś inne adresy będą dostępne w tym miejscu. Dalej, tutaj wybieramy folder, z którego mają być sczytywane adresy na nasze przychodzące wiadomości. Kliknijmy sobie tutaj, aby to zmapować, zostanie to odświeżone i teraz mamy widok we wszystkie foldery, jakie tutaj są. Także mamy kosz, wysłane, szkice, przychodzące i spam. Domyślnie wybierzmy sobie właśnie tutaj na przykład inbox, czy mogą być też odebrane, przychodzące, coś w tym stylu, tak może się to też inaczej nazywać. Dalej. Tutaj musimy wybrać sobie, jakie maile chcemy sprawdzać. Tak? Czyli czy chcemy sprawdzać wszystkie maile, czy chcemy sprawdzać tylko przeczytane maile, czy tylko nieprzeczytane maile. Ja tutaj proponuję ustawić tą opcję na tylko nieprzeczytane e-maile, z tego względu, aby program nie przetwarzał ich ponownie. Tak? No więc jeżeli je przeczyta, to później możemy dodać opcję, aby również je odznaczył, że już są przeczytane. Dzięki czemu będziemy mieli też większy porządek na poczcie, no i program będzie działał wtedy bezawaryjnie, będzie działał bezbłędnie. Więc zaznaczamy sobie tutaj tylko i wyłącznie, aby tylko sprawdzał nieprzeczytane maile. Dalej, możemy właśnie dostosować tego typu opcje, czyli jakie maile mają być filtrowane, czyli nazwa maila wysyłającego. To proponuję pominąć, no bo jeżeli nie współpracujesz na zasadzie, że jesteś zatrudniony w jednej firmie, tylko tyle, że zamiast umowy o pracę masz swoją działalność, no to będzie tych nadawców tutaj więcej, tak? Więc to proponuję zostawić puste, aby nie było zbędnie filtrowane. Dalej mamy odbiorcę, więc to możemy też pominąć i dalej mamy subject lub fraza. To są dwa pola, i tutaj niżej mamy fraza. To są dwa pola, którym należy się przyjrzeć z tego względu, że tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli nie używasz dedykowanego adresu e-mail do odbierania faktur, tak, czyli nie jest to faktury małpa i tak dalej, to duża szansa, że ktoś wtedy w temacie wpisze, nie wiem, faktura za zamówienie XXX, tak? Albo na przykład będzie tu wpisane coś, nie wiem, faktura do zamówienia, paragon do zamówienia, czy twoja faktura, czy coś, rachunek, no coś w tym stylu, tak? I tutaj należy powpisywać właśnie możliwe rozwiązania, jakie mogą być tematy. Oczywiście jeżeli ktoś wtedy takiego tematu nie napisze, no to nasz program nie zadziała prawidłowo, no bo nie wychwyci tej zależności. Tak więc uważaj, no bo może ktoś na przykład mieć, powiedzmy, temat jest pytanie o ofertę, tak? I prowadzisz korespondencję z kimś, tak? Bo zadałeś pytanie, no i już tam 5., 7. czy któraś wiadomość, ktoś ci wysyła fakturę. No to wtedy program automatycznie tego nie zczyta, no bo temat nie będzie się zgadzał z tym, co ustaliliśmy, tak? Więc tutaj wtedy nam przychodzi z pomocą kolejna opcja, czyli właśnie frazy. I tutaj możemy wpisać to w podobny sposób jak tutaj wyżej, czyli na przykład faktura, oto faktura, przesyłam fakturę, faktura w załączniku, coś w tym stylu. Tu musisz z tym pokombinować, aby podać kilka wariantów właśnie, żeby to się możliwie pokrywało z tym, co może ktoś tobie wpisać w mailu, tak? Bo tak jak wyżej, jeżeli napiszesz faktury w załączniku i tak dalej, a ktoś napisze coś innego, no to się tutaj wykluczy, nie zadziała.
No i automatyzacja nie będzie działała poprawnie, a Ty, jeżeli będziesz jej w 100% polegać, no to później mogą powstać z tego tu jakieś tam dalsze komplikacje. No dobra. I przechodzimy do kolejnej tej zakładeczki. Tutaj mamy właśnie oznacz wiadomości, czy ma oznaczać wiadomości jako przeczytane, nieprzeczytane, co ma się tutaj wydarzyć. Ja proponuję zmienić tutaj z nie na tak. Z tego względu, że tak jak wyżej tam zrobiliśmy, że mamy sprawdzać tylko nieprzeczytane wiadomości, tak, no to w momencie, kiedy nie zmienimy tego statusu, one mogłyby być ponownie przetworzone, co może powodować jakieś tam komplikacje. To jest pierwsza rzecz. Druga, no samemu, jeżeli zobaczysz, że wiadomość jest nieprzeczytana i wejdziesz na tą pocztę, szczególnie jeżeli to nie jest dedykowany mail do faktur, no to wtedy możesz w to wejść i potem musisz sprawdzać, czy na pewno zostało to synchronizowane. No możesz po prostu niepotrzebnie się stresować, sprawdzać i taka automatyzacja po prostu moim zdaniem wtedy będzie tutaj bez sensu, będzie tutaj tobie gmatwać. Dlatego proponuję to zmienić tutaj na zmień, na tak, żeby się zgodzić, tak? Czyli każda wiadomość będzie sprawdzona, będzie zmieniona na przeczytaną. Dalej, ile wiadomości może zostać tutaj przetworzonych podczas jednego zapytania. Tutaj mamy instrukcję, że mogą być pewnego rodzaju ograniczenia i tak dalej. Ja proponuję jednak tutaj to dostosować odpowiednio do Twojej firmy, żeby tutaj nie szaleć, nie wpisuj powiedzmy tutaj 1000 czy coś w tym stylu, tylko tak jak realnie możesz się tutaj czegoś spodziewać, tak? Więc na przykład, jeśli masz dedykowany mail do faktur i wiesz, że przychodzi Ci powiedzmy 5 faktur w miesiącu, tak, no to możesz sobie tutaj ustawić spokojnie 5, bo wiesz, że na pewno nie ma takiej opcji, żeby jednego dnia przyszło Ci więcej niż 5 faktur, tak? Oczywiście jednego dnia, tutaj chodzi o jedno sprawdzenie, bo możemy tutaj ustawić wiele rodzajów sprawdzeń, tak? Chodzi mi tutaj po prostu o to, że to jest ilość przetworzeń podczas jednego sprawdzenia, jednego uruchomienia automatyzacji. Możesz sobie uruchomić tę automatyzację na przykład raz na godzinę, tak? No i wtedy co godzinę będzie mielone 5 ostatnich maili. Jeśli zmienimy sobie to na raz dziennie, no to jeżeli przykładowo przyszłoby do nas 6 maili, tak, w ciągu dnia i zostałoby znowu wykonana automatyzacja, to tylko 5 zostanie przetworzonych. Mam nadzieję, że rozumiesz tutaj, o co chodzi. Więc trzeba tutaj ustawić właśnie tak, jak uważasz, tak? Więc w przypadku, kiedy używasz maila publicznego, takiego, gdzie jest na przykład kontakt małpa twoja firma i każdego dnia przychodzi 10, 50 czy ileś tam maili i załóżmy tylko 1, 2 mogą być z fakturami, no to musi ten limit to obejmować, tak? Więc na przykład, jeżeli przychodzi ci tutaj, nie wiem, 10 wiadomości dziennie, no to ustaw sobie ten limit właśnie tutaj na 10. Zakładając, że automatyzacja oczywiście chodzi po 10, tak? Raz dziennie, no bo jeżeli chodzi inaczej, to po prostu, żeby się to matematycznie spinało, tak? Mam nadzieję, że wiesz tutaj, o co chodzi. Jeśli nie, to zadaj pytanie w komentarzu, postaram się to jeszcze jaśniej wytłumaczyć. Dobra, tu robimy OK. Zatwierdzamy sobie wszystko i wychodzi na to, że wszystko nam się tutaj zgadza. I teraz musimy przejść do kolejnego kroku, bo w tym momencie mamy już skonfigurowane, już w zasadzie dopiero naszego tutaj maila. Teraz jest pytanie, od kiedy mają zostać sprawdzane nasze wiadomości e-mail, czyli od teraz, tutaj możemy zrobić od specyficznej jakiejś daty na przykład, tak? A na końcu możemy zaznaczyć od specjalnego adresu e-mail. Tak, czyli jak to przełączymy się na ten, no to będziemy musieli ustawić jakąś datę, od razu nam się powinien włączyć tutaj kalendarz, jeżeli tutaj a tutaj wszystkie maile kiedykolwiek jakie powstały. Ja proponuję zostawić tą pierwszą opcję z góry, no bo prawdopodobnie jeżeli dostałeś już jakieś wcześniej faktury, no to są one odpowiednio już zaksięgowane, są już prawidłowo wszystkie rzeczy porobione i proponuję zostawić właśnie to, żeby działał on od teraz, a nie żeby duplikował jakieś tam rozwiązanie. Ewentualnie, jeśli się zdarzyła sytuacja, że dostałeś, nie wiem, w ciągu weekendu 50 faktur, no to uruchom sobie tą automatyzację i ustaw sobie tam na piątek, tak, czy dzień przed weekendem, już jak tam uważasz. Dobra, zatwierdzamy tę opcję i nasze maile będą już teraz szczytywać poprawnie. Jednak teraz musimy to zrobić w taki sposób, aby były one wysyłane na naszą chmurę. Więc co teraz robimy? Klikamy sobie tutaj dodaj kolejną automatyzację i tutaj musimy dodać taki element, który będzie przetwarzał nam załączniki. Tak, to najprościej tutaj nazwijmy. Jest to tutaj ten pierwszy element z góry, taki zielony. On się nazywa tutaj Flow Control. Powinien być pierwszy z góry, jeżeli nie, to go wyszukaj. Wybieramy sobie to. I teraz mamy jeszcze kilka innych do wyboru. Zaznacz sobie tą tutaj opcję. I w tym momencie powinno już to wszystko ładnie działać. Teraz zaznaczamy tutaj jedną pozycję, musimy tylko tutaj dopasować. Kiedy klikniesz w to pole, powinno Ci się tutaj pojawić taka rozwijana, duża lista z możliwościami różnymi tutaj wyboru. Musimy tutaj zmapować pole, które będzie po prostu zawierało nasz załącznik. W tym celu poszukaj tutaj właśnie attachment. On powinien być gdzieś tutaj niżej. O,
tutaj jest. I teraz możesz go albo złapać i przeciągnąć i opuścić tam, lub po prostu w niego kliknąć. On powinien się w tym momencie od razu tutaj dodać. Super. Robimy OK. Tutaj są kropeczki, jakby już nasz proces zaczynał działać i przechodzimy do kolejnego kroku. Tutaj w tym momencie wyskoczyły błędy, jednak tym się nie przejmuj, bo ten błąd mówi tylko i wyłącznie o tym, że ten krok nie powinien, czy nie może być ostatnim elementem, jednak my właśnie zaraz dodamy kolejny, więc zaraz ten błąd zniknie. Klikamy tutaj dodaj kolejny. I teraz musimy połączyć się z chmurą. Z chmurą, na którą chcesz, aby Twoja faktura z automatyzacji naszej tutaj została wysłana automatycznie. Więc musisz tutaj wyszukać po prostu swoją chmurę, tak? Czy ma być to właśnie Dropbox, czy OneDrive, czy Google Drive, czy co tam innego preferujesz. Ja połączę się tutaj na ten przykład z P-Cloud. Więc wpisuję sobie tutaj P-Cloud. No i mamy tutaj kilka możliwości do wyboru. One generalnie będą wyglądały raczej zawsze tak samo. W przypadku każdego z dysków będziesz mieć tak samo tutaj właśnie skopiuj plik, wgraj plik, listuj i tak dalej, więc wybierz po prostu sobie właśnie tutaj to upload a file. Będzie tu inny po prostu znaczek zależnie od tego, z jakiej usługi korzystasz. Wybieramy to i tutaj tak samo trzeba podłączyć swoją usługę. Ja już tutaj mam podłączoną, ty jeżeli chcesz podłączyć, to kliknij tutaj add. Następnie musisz tutaj to zatwierdzić, że tak, integrator, integromat i make to jest teraz to samo, tak, to jest jakby jego dawna nazwa, klikamy tutaj dalej. Dalej musisz potwierdzić swoje konto, po chwili to się wszystko to powinno załadować, tego pewnie teraz nie będzie to widać na ekranie. Klikasz po prostu akceptuj, zatwierdź, no po prostu trzeba kliknąć parę razy dalej. Poczekać kilka sekund maksymalnie i wszystko będzie gotowe. Jest to jeszcze prostsze niż podłączenie maila, więc jeżeli w tamtym kroku sobie poradziłeś, to zdecydowanie w tym pójdzie znacznie prościej. Ok, i teraz tutaj mamy rozwijaną listę z naszymi kontami. Ja tutaj mam tylko i wyłącznie jedno konto, więc nie ma się co tutaj rozwinąć, więc schodzimy niżej. Dalej mamy tutaj opcję właśnie taką jak na przykład targetowany folder, czyli musimy wybrać miejsce, gdzie chcemy, aby nasz plik został wrzucony. Tutaj mamy domyślnie włączone mapowanie, więc moglibyśmy wybrać coś tutaj z tych możliwości. Według mnie prościej będzie to po prostu odznaczyć i w tym momencie możemy sobie w łatwy sposób wybrać miejsce na naszym dysku. Po kliknięciu tego przycisku wszystko powinno się załadować. Ja wybieram tutaj właśnie mój folder dla filmu. Jest on wybrany i dalej musimy wybrać sobie źródło naszego pliku. Więc kliknijmy sobie w to i możemy zrobić tutaj właśnie by file. Super. Reszta opcji domyślnie powinna być już poprawnie zrobiona. Tak, trzymam właśnie na przykład file. Tutaj mapowanie nie jest potrzebne. Mamy właśnie użycie naszego tutaj elementu, który wkryliśmy wcześniej, czyli tego tutaj zielonego, tego dokładnie tu. I na końcu, czy chcemy nadpisywać plik, tak? No, lepiej nie nadpisywać pliku, tylko trzeba byłoby zrobić sobie jakieś bardziej zaawansowane reguły, kiedy nazwy są podobne, tak? Coś takiego może wystąpić w momencie, kiedy masz bardzo dużo faktur, tak? Czyli na przykład masz przychodzi ci każdego dnia, no nie wiem, powiedzmy po 100 faktur, tak? I chcesz, aby były automatycznie tam wgrywane i któryś z klientów nie nazwie faktury jako faktura myślnik numer faktury, tak? Czy faktura myślnik data, czy cokolwiek takiego, tylko nazwie po prostu faktura.pdf, tak? I znalazłby się drugi taki delikwent, który ją tak samo nazwie, no to w tym momencie te faktury nie zostaną nadpisane, co znaczy, że nie zostanie wrzucona najprawdopodobniej do tego samego folderu. No i to może powodować już komplikacje. Jeśli jednak nikt czegoś takiego nie robi, no to będzie to działało wszystko sprawnie, a żeby tamtej drugiej opcji uniknąć, czyli jeżeli masz już plik o nazwie faktura i ktoś inny by przesłał ci też fakturę, no to trzeba byłoby zrobić odpowiednio tutaj na przykład jedną z opcji może być sprawdzanie nazwy pliku, tak? Drugą opcją może być na przykład dodawanie jakiejś końcówki do nazwy pliku albo czegoś na początku. I jeszcze inną opcją może być na przykład, żeby tutaj tworzyć za każdym razem nowy folder na przykład, no nie wiem, każdego dnia, tak? Zależnie od tego, jak dużo masz tych faktur, tak? No i dzięki czemu zmniejszamy coraz bardziej ryzyko, że taka duplikacja nam tutaj wystąpi. Ok, kiedy to wszystko się tutaj zgadza, robimy sobie tutaj OK. I w tym momencie nie powinno być już żadnych błędów, wszystko powinno nam tutaj działać, ale tutaj widzę jeszcze jedną kropeczkę, więc sobie tutaj sprawdźmy. Klikamy w kropeczkę i mamy tutaj informację,
że musimy uzupełnić jakieś wartości, tylko które, jeżeli wszystkie się tutaj zgadzają, chyba wszystko jest ok, tylko ten problem jeszcze tak wyskoczył sobie dobra, tak, miałem rację, dobra, wszystko działa, problemy tutaj zniknęły, nie ma żadnej komplikacji. No dobra, zanim uruchomimy naszą automatyzację, no to trzeba wysłać sobie maila, żeby sprawdzić, czy to w ogóle działa. Tak więc wejdźmy sobie tutaj w kolejną zakładkę, którą już tutaj przygotowałem i w niej jest właśnie dysk na bCloud, o którym wcześniej wspominałem. Tak widzisz, jest tutaj folder dla filmu, otwieramy go sobie i zobacz, jest on tutaj całkowicie pusty, także nie ma w tym folderze zupełnie nic. W kolejnej zakładce przygotowałem tutaj wiadomości e-mail. Możemy zrobić tutaj odśwież, nowe i tak dalej. Tak widzisz, jest tutaj e-mail faktury@jangulczyński.pl i konto jest puste. Więc teraz wyślijmy sobie testowego maila tutaj właśnie na ten adres e-mail z jakimś załącznikiem i zobaczmy, czy wgra się on prawidłowo. Ok, w tym celu, aby to łatwo pokazać w przeglądarce, przejdę sobie właśnie na Gmaila i robimy jako adresata faktury jangulczyński.pl. Test sobie zrobimy tutaj na przykład fakturka 1, no i jakaś treść, ale ona oczywiście nie jest tutaj potrzebna. Kluczem tutaj oczywiście jest nasz załącznik, który musimy sobie tutaj wrzucić. Ja przykładowo wrzucę sobie tutaj na przykład swoją fotkę, niech będzie to zdjęcie i zaraz zobaczymy, czy ono się tutaj doda, czy prawidłowo się wyśle, no i oczywiście, czy nasz program prawidłowo to przetworzy. Robimy tutaj wyślij i wracamy do programu pocztowego tutaj właśnie na tym koncie i poczekamy, aż wiadomość tutaj dotrze. Dobra, wiadomość już dotarła, jest tutaj oczywiście nieprzeczytana, więc tak ją zostawiamy, aby nasza automatyzacja mogła zadziałać i wracamy na stronę automatyzacji. Teraz mamy tutaj cały nasz proces i aby to uruchomić, klikamy sobie w tą tutaj strzałeczkę, trójkącik, zwał jak zwał. Robimy start i jeżeli nie ma żadnych błędów, nie powinno być, jeżeli wszystko zrobić krok po kroku, tak dokładnie jak Ci pokazałem, no to mamy tutaj, że gratulacje, wszystko działa, wszystko przebiegło prawidłowo. No i co teraz? Teraz, jeżeli wszystko działa, w takim razie, skoro tak jak program nam tutaj zadeklarował, cała automatyzacja, to nasza faktura, która została wysłana jako załącznik na adres e-mail, powinna automatycznie znaleźć się na dysku tutaj bCloud, który zsynchronizowaliśmy przed chwilą. Więc wchodzimy sobie na ten dysk tutaj bCloud i super, jest jak widzisz, znajduje się tutaj już moje zdjęcie, jest ono prawidłowo dodane. To jeszcze nie koniec, bo żeby to nie była automatyzacja taka, że za każdym razem musisz wejść i kliknąć uruchom, to ustawmy sobie tutaj jeszcze czas, czyli planowanie, jak często ma się ta automatyzacja samodzielnie uruchamiać. Tutaj niedaleko właśnie tego przycisku mamy tutaj takie coś małego właśnie jak tutaj every 15 minut, every 15 minutes, czyli za każdym razem co 15 minut, tak możemy powiedzieć. Kiedy w to klikniemy, to wyskoczy nam tutaj więcej możliwości, gdzie możemy sobie właśnie ustawić, jak często chcemy uruchamiać tą automatyzację. Proponuję nie ustawiać jej tutaj co 15 minut, czy co ileś tam minut, jeżeli nie masz olbrzymiej firmy, gdzie przychodzą Ci 3 faktury na minutę, bo wtedy może być faktycznie bałagan, tylko proponuję tutaj właśnie ustawić troszeczkę wyższy limit, czy na przykład raz dziennie, czy nawet jeszcze rzadziej, z tego względu, że Make w darmowej wersji ma też jakieś swoje tam limity, więc jeśli ustawisz sobie ilość tych zapytań na co 15 minut, no to duża szansa, że w ciągu dnia czy kilku dni zostanie to wszystko wykorzystane. Więc kliknij sobie tutaj na samej górze w to pole i teraz dopasuj odpowiednio tak, jak chcesz, aby to było wykonywane. Czyli na przykład każdego dnia albo w jakieś tam konkretne dni. Ja proponuję ustawić sobie na przykład to everyday. Myślę, że to będzie w porządku, będzie dobrze działało, bo jeżeli ustawię sobie przykładowo 5 faktur każdego dnia, no to znaczy, że musiałbyś mieć ponad 150 faktur miesięcznie, żeby zostały te limity tutaj niespełnione. Zakładając oczywiście, że jest to wszystko ustawione, tak jak wspomniałem wcześniej, czyli na maila fakturowego, ale mniejsza. Mam nadzieję, że to wszystko jest tutaj teraz jasne. Tutaj czas, kiedy ma zostać wykonana automatyzacja. Nie ma to w zasadzie większego znaczenia, jeżeli będzie wykonywane co 24 godziny. Może być to, nie wiem, 6 rano, może być 23 wieczorem. Ustaw w zasadzie dowolną godzinę, jaką chcesz. 23:00 myślę, że będzie tutaj w porządku. Po wykonaniu tego robimy sobie tutaj OK, zapisz, no i nasza automatyzacja będzie już teraz działać. Mamy tutaj uruchamianie codziennie o 23:00. Wszystko powinno być teraz prawidłowo skonfigurowane. Tak więc to tyle, jeśli chodzi o to, jak zrobić taką prostą automatyzację właśnie, aby faktury z Twojego konta mailowego automatycznie wysyłały się do chmury.
Jeśli chcesz, abym nagrał jeszcze jakąś inną automatyzację, jeśli potrzebujesz wsparcia w tym temacie, to odezwij się do mnie na kontakt@jangulczymski.pl lub napisz komentarz, jakiej automatyzacji Ty potrzebujesz. Do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!